Często poruszam temat nawiedzeń, bo jest wszędzie we FNAF-ie. Dlatego też dzisiaj odświeżam 2 starsze podobne filmy. Remnant. Żeby go sobie wyjaśnić, na początek o nim zapomnijmy. Nawiedzenia były wyjaśnione już od pierwszej gry i Remnant nam tutaj tylko miesza. Ludzie widzą jakąś płynną substancję dającą nieśmiertelność? To nie tak. Na teraz nie ma Remnantu. Zacznijmy od po prostu nawiedzonego metalu. Nawiedzenia istnieją od pierwszej gry, zawsze kręciły się wokół robotów, to nie lokacja jest nawiedzona, duchy nie latają sobie po świecie jak im się podoba, one są zawsze powiązane z robotem. Są zamknięte w lokacji, bo systemy robota je ograniczają, więżą. Po pierwsze mamy 5. phone call FNAF 1. Bełkot, który musimy zmodyfikować, żeby usłyszeć słowa. Ten tekst pochodzi z autobiografii Yogina, z części książki, która mówi o sile życiowej metalu. Łączy metal z życiem. Życie trafia do metalu. Nie do stroju, nie do ścian, nie do plakatów, do metalu robota. Żeby to mocniej udowodnić, gra pokazuje easter egga z Freddym próbującym oderwać sobie głowę. Pokazuje nam to, że duch chce wydostać się z robota. To jedyna informacja, którą tutaj mamy. Duchy uwięzione w robotach. Scott chciał to powtórzyć później, pokazał jeszcze mocniej we FNAF 3, gdzie William chciał się uwolnić ze Springtrapa w dokładnie ten sam sposób. Wiemy, że później mu się to udaje, bo pozbywa się mechanizmów, które go ograniczały, kiedy staje się Scraptrapem. Springtrap podążał za dźwiękiem, co byłoby w wielu sytuacjach samobójstwem. Dlatego pozbył się starych mechanizmów. Duchy chcą wolności, niczego więcej, ale są też zagubione i wściekłe, dlatego atakują stróżów nocnych. Mogą myśleć, że zemsta im pomoże, ale tak nie jest. William ginie we FNAF 3, a duchy wciąż czekają na Happy's Day, nic tutaj się nie zmienia. Co jest ważne, duchy nawiedzają metal, po prostu. William nie stworzył żadnej specjalnej substancji nieśmiertelności, nieumyślnie doprowadził do nawiedzeń metalowych robotów. Zostawił martwe dziecko w zaułku, a marionetka, pomimo wielu blokad, dogoniła dziecko. Nikt nie mógł tego przewidzieć, ledwo się to udało. W skrócie nawiedzenia są związane z żywym, nawiedzonym metalem, nie ma tu żadnej innej substancji. Wracając do marionetki, ta postać nie ma żadnych magicznych mocy dających życie innym. Gdyby tak było, to kto dał życie marionetce? Nawiedzenie to prosty mechanizm. Umierasz w pobliżu robota, nawiedzasz robota. Silne, negatywne emocje mogą mieć z tym coś wspólnego. Jest wspomniana ta cała agonia. Mogą mieć z niej też jakieś inne wymogi, ale to tylko plot armor, czyli jeżeli cię potrzebujemy, to nawidzisz robota. Jeżeli nie, nie spełniłeś tych nieokreślonych wymagań, przykro mi. Bo wiemy, że stróże nocni nienawidzali robotów, których ginęli. Nie znamy wszystkich szczegółów i nie musimy. Umierasz w pobliżu robota, nawiedzasz robota. Tyle jest ważne w historii. Co w tym wszystkim robi marionetka? Marionetka ma tylko jedną supermoc. Wielki mózg. Rozumie, w jaki sposób sama nawidziła robota. Zna sposób, więc wie, jak dawać życie innym ofiarom. Przybliża ich ciało do robotów. Give Gifts, Give Life pokazuje to poprzez zakładanie masek. Tyle. Skoro ofiary są uwięzione w żywym metalu, jak je uwolnić? Są 2 sposoby i oba pojawiają się we FNAF 3. Sposób pierwszy, ten popularny, o którym dużo się mówi, ogień. Żeby pozbyć się ducha z przedmiotu, zniszcz ten przedmiot, ale połamanie metalu to za mało. Gra wyjaśnia, że musisz spalić endoszkielet, roztopić metal. Tak się dzieje podczas pożaru domu strachu, ale dopiero FFPS nam to szerzej wyjaśnia. Sposób drugi, który jest bardzo oczywisty, ale go ignorowaliśmy, Happy's Day. Negatywne emocje trzymają ducha na ziemi. Pozytywne pozwalają mu się uwolnić. Najszczęśliwszy dzień to specjalne wydarzenie dla duchów. Balony odlatują, duchy są wolne. To jest pokazane też w trylogii książkowej. Fazbear Frights ma na ten temat historię, którą mówię bardzo niedługo. Ale jak się dowiadujemy, nie do końca to się wydarzyło we FNAF 3. Scott potwierdził, że zakończenie tej gry jest bardziej skomplikowane, więc wygląda na to, że dobre zakończenie mogło nigdy się nie wydarzyć. FFPS jest kontynuacją złego zakończenia. Ale nie jest to jasne i będę robił na ten temat odcinek, wtedy pojawi się do niego adnotacja tutaj. Powtórka, są 2 sposoby, albo roztapiasz nawiedzony metal, albo dajesz duchom Happy's Day, szczęście. Obie te rzeczy prowadzą do uwolnienia. Ale jeśli rozumiemy żywy metal, wyjaśnijmy sobie teraz Remnant. Czym on jest? Remnant to ten sam żywy metal. Nie ma tutaj żadnej zmiany, ale ważna jest kolejność, bo to nie jest żadna nowa substancja. To wyjaśnienie tego, co Scott stworzył już wcześniej. Remnant to nazwa, którą William nadał żywemu metalu Elizabeth. Dziewczynka zginęła, ale William zauważył, że nawiedziła Baby i zainteresowało go to. Eksperymentował na jej metalu. Nazwał to Remnant, bo to pozostałość, szczątki jego córki. Takie jest znaczenie tego słowa. William nie wiedział o Remnancie wcześniej. Roboty miał po prostu zabijać dzieci, ale nagle przeszły na emeryturę i nagle poleciał do podziemia. Przestał zabijać dzieci i stał się królikami doświadczalnymi. Plan się zmienił. Roboty dostały inny cel. William zaczął bawić się swoją nową zabawką, którą przez przypadek znalazł. Co ważne, to był przypadek
ma związek z małym elementem fabuły. William nie jest szalonym naukowcem, to nie jest jego motywacja w fabule. Nie zbierał remnantu, nie zabijał po to, aby roboty były nawiedzone. Nic za tym nie świadczy. Nazwa remnant się przyjęła i oznacza po prostu nawiedzony metal. Henry używa jej w kontekście Molten Freddy'ego. Możemy jej użyć w każdym kontekście. Remnant Springtrapa, remnant MCI, remnant marionetki. Wszędzie panuje jedna i ta sama logika. Ludzie myślą, że mamy magiczne duchy i osobno science fiction remnant, ale tak nie jest. We FNAFie jest podany tylko jeden sposób ożywiania robotów. Pewnie dużo słyszeliście też o płynnym metalu, więc jego wyjaśnię. Podczas swoich badań William odkrył, że dusza znajduje się w metalu i może się uwolnić przy użyciu bardzo wysokiej temperatury. Ale można użyć niższej temperatury, gdzie metal jest już plastyczny i można rozrywać go na kawałki, które wciąż są nawiedzone. Po to powstał Scooper, który utrzymywał remnant w gorącej, plastycznej formie. Następnie nakładał kawałki metalu na inne fantajmy, żeby sprawdzić, co można zrobić z duszą uwięzioną w metalu. William rozwalił duszę swojej córki na kawałki. Duża większość została w Circus Baby, ale reszta miotała się po fantajmach, a więc ten płynny metal to jest po prostu roztopiony remnant. William podgrzał go, żeby na nim eksperymentować, ale remnant nie jest zawsze płynny. Przez Coopera remnant Elizabeth trafił tak na wszystkie fantajmy i o tym mówię dokładniej na innym filmie. Link pojawi się teraz, ale możecie też poczekać i znaleźć go na końcu odcinka. Nawiedzony metal ma swoje magiczne właściwości, co jest wątkiem każdej historii o duchach. Duchy robią przeróżne rzeczy w horrorach czy bajkach dla dzieci. Jeśli chodzi o FNAF-a, zaczęło się bardzo łagodnie, bo jedyne wątki były halucynacje. W ten sposób postacie straszyły stróża nocnego, przedstawiały swoje emocje, swoją przeszłość. Golden Freddy był wyjątkowy, bo mógł nas w jakiś sposób atakować. Później Shadow Bonnie, easter eggi, fantomy. Wszyscy robią to samo co Golden Freddy, mają jakąś niematerialną postać i tyle. Jak już ustaliliśmy, marionetka nie ma żadnych specjalnych mocy, jedynie zbliża umierające dzieci do robotów, nie daje im życia w magiczny sposób. Później pojawiło się więcej supermocy. W Sister Location dowiadujemy się, że Remnant może utrzymać kogoś przy życiu. Michael zginął, Ennard rozwalił jego ciało i nikt nie mógł tego przeżyć. Ale obiecano mu, nie zginiesz. Scooper dał mu Remnant, który go uratował. Nie pomógł jego ciału się zregenerować, bo jak wiemy z monologu na koniec żył w cieniu. Jako zombie ukrywał się przed światem. Mike ma w sobie kawałek duszy Elizabeth, która utrzymuje go przy życiu. Najwyraźniej jest uwięziony w swoim własnym ciele, jeżeli nie wie, że musi spalić ten remnant, żeby zginąć. Ale co ważne, Elizabeth nie kontroluje oderwanych kawałków swojego remnantu. Zaskoczyło ją, że Mike jest we FPS-ie, nie mają ze sobą żadnej więzi, ani też go nie wyczuwa. Tak samo dzieje się z fantajmami, gdzie sztuczna inteligencja kontroluje duszę Elizabeth i żyje własnym życiem. Robot zyskuje jakąś minimalną świadomość, wolę. To w pewnym sensie rozdwojenie jaźni, to wciąż dusza Elizabeth, ale zupełnie inna postać. Większość jej remnantów znajduje się w jednym miejscu, w Circus Crab Baby, więc utrzymuje swoją świadomość, ale nie bardzo wie, co dzieje się z pozostałymi fragmentami jej duszy. Ultimate Custom Night idzie jeszcze dalej z supermocami duchów. Golden Freddy tworzy swoje prywatne miejsce tortur. Powstrzymuje kogoś przed odejściem, nawet pomimo ognia. Później idziemy następny krok dalej, kiedy William nawiedza grę komputerową, a w związku z tym uczy się, jak przejąć kontrolę nad twoim ciałem i ogólnie manipulować innymi. Ale bardzo późno zaczęli z tymi mocami szaleć. Fazbear Fries mówi nam też o agonii. Silne, negatywne emocje, które potrafią nadawać życie obiektom, robotom, ale mogą też zabijać ludzi samą tą emocją. Stitch Wright zabija dotykiem. Zastanawiam się, czy może coś podobnego nie miało miejsca we FNAF 3. Może William miał dobre powody, żeby uciekać przed duchami. Ale czy nigdy nie będziemy całkowicie pewni? Ale to możliwe. Remnant pojawia się we FNAF AR w dosyć dziwnej postaci. Mamy świecące fragmenty porozrzucane po pokoju. Ponieważ strasznie kłóci się to z tym, co wiemy o Remnancie, uważam, że to nic nie znaczy. To minigierka, która nie oddaje go w poprawny sposób, powiemy, że Remnant działa inaczej. Nic w tym dziwnego. Jest wiele gier, w których przechodzisz puzzle, żeby, nie wiem, naprawić przedmiot, wykonać jakąś pracę, podpisać umowę czy cokolwiek innego. To ta sama sytuacja. Nie można prawdziwego Remnantu wrzucić do gry, ale świecące fragmenty w twoim pokoju tworzą ciekawy gameplay. Dlatego dostaliśmy coś niedokładnego, ale ciekawego. Działa mimo wszystko podobnie do faktycznego Remnantu, bo robot staje się dzięki niemu silniejszy, mądrzejszy, w końcu ma coraz większą świadomość. Ale całokształt jest stworzony w naciągany sposób dla gameplayu. We FNAF AR mamy też Shadow Bonniego. Ludzie łączą go z agonią, negatywnymi emocjami z Fazbear Flies. Mówią, że to nieświadomy byt, który powstał z tych emocji, że nie jest duchem. Używa się też historia Shadow Bonnim z Fazbear Flies do tego. Ale uważam, że to nie ma sensu, bo nie odnosi się do fabuły gier. Scott wprowadził tą postać, a później zamknął wszystkie wątki. Fabułę można rozwiązać pierwszymi 4 grami. I w tych grach nie ma miejsca na żadną agonię. Bonnie nie miałby wtedy roli ani wyjaśnienia, byłoby to niemożliwe do udowodnienia. Dla mnie jest on jednym z duchów z minigry Foxiego, co omawiam szerzej na innym filmie. Jeśli ktoś porównuje ciemny Remnant z FNAF AR do agonii, to powiem wam tyle. To jest Remnant. Remnant to dusza, duch. Shadow Bonnie jest stworzony z Remnantu, czyli jest duchem. Koniec story. Będę robił odcinek o Shadowach niedługo, więc możecie się go spodziewać.
Ważna rzecz do wymienienia, Remnant zawsze musi gdzieś być. To takie nieporozumienie po moim odcinku o fantomach. Mówiłem tam, że skoro ofiary nie mają już swoich ciał, to mogą przybrać dowolną formę. Ale nie chodziło mi o to, że straciły Remnant, że są wolnymi duchami latającymi po lokacji. Nie. Wciąż coś nawiedzają. Ale ich ciała to bezużyteczne śmieci przetargane do lokacji, są bezsilne i uwięzione, dlatego też tworzą halucynacje. To dla nich jedyny sposób, żeby się pokazać. Tak samo dzieje się z Golden Freddy. Popularnym stwierdzeniem jest, że Golden Freddy siedzi w kuchni na niewidocznej kamerze, ale po co? Czy wyobrażacie sobie, że pracownicy przychodzą piec pizzę i na środku pokoju leży wielki złoty Freddy? Bez sensu. Nigdy nie naprawili Goldena, więc skoro nie istnieje, jego Remnant musi siedzieć gdzieś w backstage'u najprawdopodobniej. Tam składują zapasowe części i według mnie mają tam też części 5. robota. Wyobrażam sobie, że marionetka może chronić ich Remnant. Jeśli firma próbuje porzucić któregoś żywego robota, marionetka zabiera i ukrywa jego nawiedzone części. Oczywiście nie mam na ten temat mocnego dowodu czy wyjaśnienia, ale do tego wszystko zmierza. Historia mówi o duchach uwięzionych w robotach, próbujących uciec z robotów. Mamy wyjaśniony Remnant. Nie ma to sensu, jeżeli stracili swoje ciała, stracili Remnant, a krążą dalej. Duchy mogą poruszać się po lokacji, mogą tworzyć halucynacje, ale nie mogą stąd odejść, bo wciąż są związani z robotem, z resztkami robota. Tym jest Golden Freddy, tym są fantomy, tym są duchy w minigrach FNAF 3. Oczywiście istnieją teorie, że fantomy to nie duchy, ale to już inny temat. Ostatnia dosyć ważna rzecz do omówienia to ugryziony dzieciak. Skoro wiemy, że osoba musi zginąć w pobliżu metalu, żeby go nawiedzić, to co z tym dzieciakiem? On przecież nie zginął w szczękach Fredbeara. Został gdzieś przeniesiony albo do szpitala, albo do jakiegoś specjalnego pokoju Williama. Nie zginął w pobliżu robota, więc wiele osób uważa, że nikogo nie nawiedza. Ale nie. Temat jest naprawdę bardzo prosty. Jak pokazuje FNAF 4, dzieciak ma zostać złożony z powrotem. To nie jest koniec jego historii. Ktoś przy nim jest i ten ktoś sprawia, że staje się duchem. Nie wiemy, co konkretnie się stało, ale możemy być pewni, że ten ktoś sprawił, że dzieciak nawiedził robota. Może to być marionetka i powiązanie do Give Life. Może to być sprawka Williama lub coś zupełnie innego. Nie jesteśmy jeszcze pewni. Ale fakt faktem został duchem. Odzywa się w dzienniku przetrwania. Coś więcej robi w całokształcie, trafił do któregoś robota. I tyle mogę powiedzieć, to wszystko, co zebrałem na temat nawiedzeń. Dla powtórzenia, nie ma żadnej specjalnej substancji. Remnant to po prostu nazwa na nawiedzony metal. Marionetka rozumie, jak to działa, więc nie potrzebuje żadnych specjalnych mocy, żeby pomagać innym nawiedzać roboty. Ten nawiedzony metal zawsze działa tak samo. Jest wspólny dla wszystkich postaci, bo jest tylko jeden sposób na nawiedzenie – śmierć w pobliżu metalu. Płynny metal to roztopiony Remnant. William nagrzewał go, żeby na nim eksperymentować. Remnant nie jest płynnym metalem, ale może zostać roztopiony, dzięki czemu możesz go nakładać na inne roboty. Co robił William z fantomami na przykład. Cokolwiek by się nie działo, duchy są powiązane z Remnantem. Jeżeli robot przestał istnieć, ale duch wciąż krąży po lokacji, oznacza to tyle, że coś po nim zostało. Jego Remnant wciąż jest w lokacji, ale on nie może już nim poruszać, więc tworzy halucynacje swoje niematerialne ciało. I na koniec ugryziony dzieciak kogoś na pewno nawiedza. Nie wiemy nic o tym, żeby zginął w pobliżu robota, ale wiemy, że ktoś obiecał mu, że złoży go z powrotem. Ktoś przybliżył go do jakiegoś robota. Ktoś załatwił, że stał się duchem. Jeśli nic mi nie przeszkodzi, następny odcinek będzie omawiał Tillerland. Pełna wersja tej gry już wyszła, zagrajcie w nią sami i czekajcie na odcinek. Demo bardzo mi się podobało i mam do tej gry jakieś oczekiwania, ale jeszcze nie nakręcam się jakąś bardzo. Z nawiedzeń to tyle, ale jak mówiłem na odcinku, zapraszam was do obejrzenia 2 innych filmów, które poruszają bardzo podobne tematy, ale obszerniej. Kim dokładnie są Phantom animatroniki i jakie są na to dowody? Ile duchów znajduje się w serii i dlaczego? 2 powiązane tematy. Pamiętajcie też, zapraszam do dyskusji, lubię dyskutować o teoriach, mogę wyciągnąć od was coś nowego albo mogę wyjaśnić swój argument lepiej. Dlatego jak zawsze zobaczymy się w komentarzach.